Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię was i z moim błogosławieństwem zostawiam moją bezwarunkową prośbę o nawrócenie całej ludzkości. Moje dzieci czują się zadowolone z tego, że deklarują, iż się nawróciły, ponieważ uczestniczyły w Eucharystii, ale są dalekie od tego, na czym polega prawdziwe nawrócenie, ponieważ musi się ono najpierw rozpocząć wewnętrznie w stworzeniu, a następnie ukazać na zewnątrz, jasno pokazując swoje nawrócenie. Nawrócenie to nie tylko przyjście do świątyni i dzielenie się świętą Eucharystią, nawrócenie to życie i bycie częścią spożywającej Eucharystii, nie tylko w świątyni, ale w każdej chwili swojego życia i z każdym bratem, tworząc stąd jedno sumienie, będąc w ten sposób częścią wszystkiego, co zostało stworzone ręką mojego Ojca i przekazane człowiekowi, aby mógł podziękować mojemu Ojcu za wszystko, co mu dał. Nawrócony to ten, który nie widzi siebie, ale widzi potrzeby swoich braci i walczy niewyczerpanie o to, aby moje słowo wypełniło się tak, jak wypełnia się w niebie. To ten, który ma moją miłość w duchu i prawdzie. To ten, który jest posłuszny bez wahania. To ten, który widzi mnie w każdym ze swoich braci. To ten, który otwiera swoje usta, aby czynić dobro dla swojego brata. To ten, który widzi w swoim bracie dobro, które może uczynić, a odsuwa na bok zło, które może spowodować, dając w ten sposób szansę swojemu bratu, aby pokazał mu, że potrafi czynić dobro. Pragnę, abyście mieli na uwadze, że konieczne jest, aby nawrócenie dotyczyło jak największej liczby stworzeń i jeśli możecie uczestniczyć w tym nawróceniu, nie wahajcie się, nie obawiajcie się wzgardzenia, ale obawiajcie się, że zostaniecie wrzuceni do ognia wiecznego. Mój umiłowany ludu, musicie widzieć znaki czasu, są one ukazane w każdej chwili w biegu ludzkości. Pamiętajcie, że gdy człowiek mówi o pokoju, będzie to pokój fałszywy, który jest poczęty, a wojna, która jest nieuchronna, będzie bliższa człowiekowi. Spójrzcie na znaki czasu, przemoc jest wszędzie, rzuciła się na niewinnych, a człowiek został całkowicie opanowany przez siły szatana, który z uśmiechem i rozkoszą daje śmierć słabym i pozbawionym środków do życia. Jakże cierpi moje serce, jakże cierpi widząc małe dzieci z bronią w ręku i uśmiechające się do zadawania śmierci bliźniemu. To pokolenie żyje kulturą śmierci i rozkoszuje się nią. Teraz moje serce nie może znieść tak wielkiego bólu, jaki istnieje pod tymi znakami tych czasów, znakami, których nie da się ukryć. Jeden po drugim mógłbym wyliczyć wszystkie obrzydliwości, których to pokolenie dokonuje z przyjemnością. Jak to jest, że wciąż wątpicie, że to są znaki czasu? To wskazuje, że nie znacie ani nie poznaliście dogłębnie mojego słowa. Mój kościół został ogromnie podkopany od fundamentów, masoneria zawładnęła moim kościołem, tłumiąc go i głosząc to, co nie jest moją wolą, postępując wbrew ustanowionym przykazaniom, a gospodarkę czyniąc swoim priorytetem jak każdy inny naród. Jak to jest, że nie widzicie znaków czasu, skoro władza ekonomiczna w tej chwili rządzi światem? Jak to jest, że nie widzicie znaków czasu, kiedy potężne kraje już ogłaszają zjednoczenie, aby ustanowić jeden rząd i jedną walutę? To dlatego, że moja miłość została zastąpiona przez Boga pieniądza. Mój umiłowany ludu, jestem taki sam jak wczoraj, dziś i jutro. Wczoraj nie dawałem moich wezwań do mojego ludu w tych terminach,
ponieważ trzymali się daleko od tych ostatecznych wydarzeń, ale w tej chwili nie mogę przyjść do mojego ludu w taki sposób, w jaki robiłem to w przeszłości, ponieważ mój dom pilnie potrzebuje, aby moje dzieci zrozumiały powagę tego, czym żyją w tej chwili. Człowiek przestał być człowiekiem i przekształcił się w kolejny artefakt, którym wielkie potencjały manipulują według swojego kaprysu. W obecności bliskości wojny, mój lud nie tylko musi się modlić, ale musi ostrzec ludzkość, a także świętą resztkę, aby to nie zostało pomylone. Każdy z was musi pomnożyć i w tej chwili odłożyć na bok swoje osobiste interesy i żyć, pracować i działać zgodnie z moją wolą, którą jest zbawienie dusz. Niech żadna chwila nie minie bez wykorzystania jej, ale bądźcie wspaniałomyślni w dzieleniu się tym, co pozwoliłem wam poznać. Umiłowane dzieci, mój ukochany ludu, nie czekajcie dłużej, proszę was tylko, abyście potrafili dostrzec znaki tego czasu, które poprzedzają moje drugie przyjście. Wołacie o miłosierdzie, ale określcie mi miłosierdzie, o które wołacie. Moja miłość jest nieskończona, ale moja sprawiedliwość jest przepełniona już przed takim barbarzyństwem i przed radością, z jaką wybuchacie, gdy kończycie dar życia tylko dla waszej rozrywki. Moje miłosierdzie jest nieskończone, ale jednocześnie moja sprawiedliwość jest również nieskończona i konieczne jest dla tej ludzkości, abym zstąpił wkrótce z moją sprawiedliwością. Całe stworzenie pozostaje złączone z moją sprawiedliwością. Wy, którzy czytacie i słuchacie mojego wezwania i nadal cieszycie się pokojem w waszych krajach, nie widzicie z daleka cierpienia, które nadchodzi na całą ziemię. Mój umiłowany ludu, nie ignorujcie tego wezwania, pilne jest, abyście w tej chwili nastawili sumienia. Bóg pieniądza upada, a to spowoduje, że wielkie mocarstwa natychmiast zniewolą moje dzieci, aby je biczować. Mój umiłowany ludu, obiecałem wam lepsze jutro, rozkosz z dobra mojego domu, ale nie myślcie, że w sytuacji duchowej tego pokolenia ta rozkosz może do niego przyjść bez uprzedniego oczyszczenia moją własną ręką. I to nie jest tak, że ja was nie kocham, bo kocham was nieskończonością mojej własnej miłości i dlatego moja sprawiedliwość nadchodzi. Teraz, aby spotkać się z tymi, którzy w tej chwili ją dla mnie sprawują. Słuchajcie moich wiernych i prawdziwych narzędzi, nie słuchajcie tych, którzy je podważają, oni nie są narzędziami mojego domu. Ten, kto chce oślepić mój lud, nie jest narzędziem mojego domu, ale narzędziem zła. Bądźcie uważni w tej chwili, bardziej niż w jakiejkolwiek innej. Każdy z was niech będzie ewangelizatorem swego brata. Pamiętajcie, że przychodzę oddzielić pszenicę od plew, nie wahajcie się. Przychodzę z moją sprawiedliwością, z moją miłującą sprawiedliwością, a potem spotkamy się w panowaniu mojego pokoju. Błogosławię was, pozostańcie w pokoju naszego domu, Jezus.